Oto odświeżony Volkswagen Arteon. Taka od początku powinna była być koncepcja Phaetona. Phaeton, Fiton, a może Peyton. Wymawia się Phaeton. Nie ma za co. W nagrodę zostaw suba i daj łapkę w górę. Pytacie czasem w komentarzach, jaki kupić samochód, jakie wyposażenie wybrać, a co pominąć, albo gdzie ubezpieczyć samochód. Nie ma na to jednej odpowiedzi, bo każdy z nas ma inne potrzeby. Na przykład w przypadku ubezpieczenia jego cena to tylko jedna ze składowych, ale ważne jest też, jak daleko pojedzie po Was asystens w razie problemu z samochodem, albo czy naprawa będzie na częściach oryginalnych, czy na zamiennikach. Te i wiele innych parametrów porównacie jednocześnie w kilku towarzystwach ubezpieczeniowych dzięki rankomat.pl. Wybraliście już polisę? To mam dla Was jeszcze kod, dzięki któremu po zakupie polisy w Rankomat otrzymacie 150 zł. Wystarczy po zakupie wejść na formularz zalinkowany w opisie filmu i podać kod MDRI 150. Ale to nie wszystko. Oprócz zwrotu gotówki, Rankomat organizuje też konkurs, w którym do wygrania są 4 iPhone 12 Pro, więc naprawdę warto. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. A teraz krótka lekcja historii. Na początku XXI wieku Volkswagen wprowadził na rynek luksusowy model Phaeton. Samochód powstał, można powiedzieć, na rozkaz ówczesnego szefa grupy Volkswagena Ferdynanda Piecha. Phaeton miał konkurować z Audi A8, BMW serii 7, Lexusem LS czy Mercedesem klasy S. Podobno była to po części odpowiedź Volkswagena na decyzję Mercedesa o wejściu do segmentu aut kompaktowych z klasą A. I jasne, konkurencja proponuje coś tańszego, więc Ty odpowiadasz z grubej rury i chcesz konkurować z najdroższym produktem tego Twojego konkurenta. Szczególnie kiedy masz już w grupie luksusową limuzynę marki Premium. Podobno chodziło o komfort, bo Audi A8 takie, wiecie, sportowe za bardzo. Volkswagen wziął nawet do Phaetona platformę, na której dopiero rok później zadebiutował Bentley Continental. Kto bogatemu zabroni, co nie? Aż nie chce mi się wierzyć, że Volkswagen produkował Phaetona do 2016 roku, mimo słabych wyników sprzedaży. W międzyczasie powstał Passat CC, który po liftingu nazywał się już tylko CC, a kiedy zakończyła się produkcja Phaetona, w miejsce CC pojawił się Arteon. Arteon to taki lepszy, ładniejszy Passat, ma mocniejszy silnik, więcej technologii w standardzie, wygląda ciekawiej, ale to nadal Volkswagen. Wybierając Arteona, ani nie musisz tłumaczyć się, dlaczego jeździsz limuzyną, że taki niby bogaty, ani nie musisz wyjaśniać, że tak, to jest limuzyna, ale ze znaczkiem Volkswagena. W ramach kuracji odmładzającej Arteon dorobił się też wersji Shooting Brake. I tu będzie nawiązanie do Phaetona. Otóż Phaeton to nie tylko model Volkswagena, ale też syn Klymeny i Heliosa, Phaeton, oraz sportowy, otwarty powóz konny. Nazwa wykorzystywana też w czasach wczesnej motoryzacji jako określenie bardziej sportowego, otwartego auta, kompletnie nieadekwatna do Volkswagena Phaetona. Z kolei Shooting Brake, nazwa nadawana dziś tworom łączącym coupé z kombi, to nawiązanie do bryczek używanych podczas polowań. Tyle historii, a teraz wracamy do Arteona. Co nowego? Przede wszystkim pojawiła się nowa wersja nadwoziowa. Możesz mieć samochód i atrakcyjny, i praktyczny, czyli właśnie Shooting Brake. Arteon jest też bogato wyposażony. Poza podstawową wersją Essence w standardzie jest na przykład Travel Assist, czyli zespół systemów wspomagających kierowcę, żeby umożliwić tak zwaną jazdę półautonomiczną. W dużym uproszczeniu adaptacyjny tempomat utrzymuje zadaną odległość od pojazdu jadącego z przodu i w razie czego zwolni lub przyspieszy. System wspomagający utrzymanie na pasie ruchu koryguje tor jazdy w takim zakresie, że pozwala nawet na pokonywanie lekkich zakrętów. W nawigacji zapisana jest baza znaków drogowych,
a dodatkowo kamera sczytuje te, których w bazie może nie być i samochód może sam dostosować prędkość do ograniczenia. W przypadku zaplanowanej w nawigacji trasy samochód sam zaczyna zwalniać przed skrętem na skrzyżowaniu czy zjazdem z autostrady. Arteon jeszcze nie prowadzi się sam, ale Travel Assist odciąża kierowcę, na przykład w długiej podróży czy w miejskim korku. Tylko że to wszystko już było. Travel Assist, nawet jeśli wtedy tak się jeszcze to nie nazywało, ten cały pakiet, był dostępny w przedliftowym Arteonie. Być może teraz działa nieco lepiej, ale był. Przedliftowy Arteon miał też bezpośredni, przynajmniej na tle Passata, układ kierowniczy i był doskonale wyciszony. I w tej sferze nic się nie zmieniło. Zmieniła się, a właściwie poszerzyła gama silnikowa. Po raz pierwszy w Arteonie pojawił się napęd hybrydowy typu plug-in, ten sam, który oferowany jest w Passacie. Wersja R ma teraz silnik o mocy 320 koni mechanicznych, a do tego nowy napęd na wszystkie koła 4Motion z rozdziałem momentu między tylnymi kołami. W silnikach wysokoprężnych jest Twin Dosing, czyli dwa katalizatory z osobnymi dozownikami AdBlue, aby bardziej efektywnie ograniczyć emisję tlenków azotu. Jeden jest blisko silnika i działa od razu, kiedy uruchomi się silnik, drugi jest pod podłogą, gdzie temperatura spalin jest znacznie niższa. Ten działa w sytuacjach, kiedy silnik pracuje z dużym obciążeniem. Nowość w Arteonie, ale pojawiła się też w poliftowym Tiguanie. W 190-konnym, 2-litrowym silniku TSI zastosowano cykl Budaka, który zwiększa sprawność silnika nawet o 10% poprzez zwiększenie stopnia sprężenia. Tu fani Mazdy krzyczą SkyActiv yo! Ale to nie to samo. W cyklu Budaka, kiedy silnik pracuje pod małym obciążeniem, zawór dolotowy domyka się wcześniej, co prowadzi do niższego zużycia paliwa. To jest wersja Elegance z produkcji 2020, co jest o tyle istotne, że ma jeszcze silnik 272 konie mechaniczne, a właściwie tego silnika już nie ma. Teraz od 2021 roku został on zastąpiony jednostką o mocy 280 koni. Silnik o mocy 272 koni to stara jednostka z poprzedniego Arteona, a ten nowy jest już wykorzystywany m.in. w Volkswagenach, Seatach, Skodach. No, w każdym razie nowy silnik. Tamtych, nie wiem, zostało parę gdzieś w fabryce i musieli się ich pozbyć. Wersja 280-konna powinna rozpędzać się od 0 do setki w 5,5 sekundy, wersja 272-konna w 5,8 sekundy. Dokonałem 3 pomiarów, wychodziło w okolicach 6,5 sekundy. Od 80 do 120 Arteon rozpędzał się w około 4-4,5 sekundy. Było zimno, ale nawierzchnia była sucha. Próbowałem z launch control i bez. Pojemność zbiornika paliwa to 66 litrów. Zużycie paliwa, tu dane dla wersji 280-konnej, pokrywają się z wersją 272-konną. Pali dużo, 9-10 litrów na setkę podczas jazdy na tempomacie po drodze szybkiego ruchu. W mieście ponad 10 litrów, ale mowa o ważącym ponad 1700 kg sporym kombi. I to chyba wielkość sprawia, że Arteon zdaje się przyspieszać znacznie szybciej niż sugeruje odczyt z urządzenia pomiarowego. Widoczność lepsza niż w liftbacku, a to za sprawą dużych okien za słupkiem C. Komfort, wspomniałem już wcześniej, że Arteon jest doskonale wyciszony, a do tego dochodzą jeszcze wygodne fotele i wspomniane wcześniej systemy wspomagające, które zdejmują z kierowcy nie tyle obowiązki, co trud ciągłego monitorowania otoczenia i pilnowania kierunku jazdy. Główne zmiany w kokpicie to m.in. nowa kierownica z dotykowymi przełącznikami. Taką widzieliśmy wcześniej w Volkswagenie ID3 czy w Tiguanie R. Wyjaśniam, że większość przełączników daje informację zwrotną, jest takie pyknięcie po naciśnięciu. Potencjometr do radia jest o tyle wygodny, że można po prostu przesuwać tam palcem i powinien działać. I właśnie chciałem Wam pokazać, że moje rękawiczki nadają się do obsługi smartfona, ale coś tu nam nie bangla. Może to jest radio wyłączone, albo mam po prostu tak zamarznięte palce, że nie działa. Dobrze, na szczęście kierownica jest ogrzewana, ale nawet przy 3-stopniowym ustawieniu, najmocniejsze ustawienie w taki dzień jak dziś
to jest niewystarczające, na przykład w porównaniu z Hyundaiem Tucsonem czy Suzuki Across, tam ogrzewanie działa o wiele wydajniej, ogrzewanie kierownicy. Plus jest taki, że nie wyłącza się ta kierownica po pół godziny, jak w Hyundaiach i Kijach, ale też nie zostaje włączona na stałe, jak w Suzuki, gdzie tam jest fizyczny przycisk i jak ten fizyczny przycisk jest wciśnięty, to ta kierownica ogrzewana działa przez całą zimę. Nowe są też przyciski do obsługi klimatyzacji z dotykowym suwakiem do ustawiania temperatury. Ze szczytu środkowej konsoli zniknął analogowy zegarek. W Passacie w tym miejscu pojawił się napis Passat, ale w Arteonie przeprojektowano nawiewy klimatyzacji i został tylko przycisk do świateł awaryjnych. Innych zmian nie widzę. Schowek przed pasażerem jest przeciętnych rozmiarów, schowek pod podłokietnikiem jest mały i to w nim są dwa porty USB-C. Jeśli Twój telefon nie obsługuje bezprzewodowego Apple CarPlay i Android Auto, musisz ciągnąć kabel ze schowka, bo na półce na dole środkowej konsoli jest za mało miejsca. W ogóle to bardzo ciasne miejsce. Tak, zmieści się telefon, jest też ładowarka indukcyjna, ale wkładanie tam i wyciąganie telefonu jest niewygodne. Uchwyty na napoje są duże, ale plastikowe ograniczniki okropnie trą o mój stalowy kubek. Gdybym zasypiał za kierownicą, budziłbym się już sięgając po kawę. Kieszenie w drzwiach są obszerne. Z tyłu nie zmieniło się nic poza miejscem nad głową. W wersji Shooting Brake jest go więcej. Poza tym dużo miejsca na nogi, klimatyzacja, gniazdo 230V i USB. Kanapa dzielona jest w proporcjach 40:60 z przebiciem do bagażnika za podłokietnikiem. W podłokietniku są uchwyty na napoje, butelki zmieszczą się też w kieszeniach drzwi. Bagażnik można otworzyć ręcznie z kluczyka lub gestem. Bagażnik w wersji Shooting Brake ma zaledwie 590 litrów pojemności. Mówię zaledwie, bo w liftbacku jest to 563 litry. Mowa o wyniku VDA do linii okien, ale nawet po złożeniu oparć w drugim rzędzie różnica nie jest kolosalna. 1632 litry w Shooting Brake, 1557 w liftbacku. W obu wersjach nadwoziowych maksymalna długość przestrzeni ładunkowej do przednich foteli to prawie 210 cm. Tak, do Shooting Brake'a zmieści się trochę więcej, ale dodatkową przestrzeń doceni raczej Twój pies niż Ty, że oto mam super pakowne kombi. Pod podłogą jest dojazdowe koło zapasowe. Niestety nie ma co zrobić ze zdemontowaną roletą. Są za to dwa duże haczyki na siatki z zakupami. Bagażnik również można zamykać gestem. I teraz tak, czujnik rozpozna człowieka, który jest przy samochodzie, więc da Ci kilkanaście sekund na zabranie wszystkiego i wyjście spod klapy, zanim zacznie się zamykać. A jeśli nie wyjdę, to system się deaktywuje. I nie można też ryglować bagażnika z klapą, zamków i wszystkiego. Idę sobie. I wygląda na to, że za długo byłem i się deaktywował. Ceny odświeżonego Volkswagena Arteona zaczynają się od niecałych 137 000 złotych za wersję ze 150-konnym silnikiem 1.5 TSI. Tak, 1.5. Mowa o liftbacku. Do Shooting Brake trzeba dodać 14 000. Najsensowniejsza wersja silnikowa w gamie, czyli 2.0 TSI o mocy 190 koni mechanicznych, zaczyna się od 150 000. Hybryda kosztuje co najmniej 190 000. 280-konna benzyna zaczyna się od 210 000, a Arteon R kosztuje 240 000. Wszystkie diesle są dwulitrowe od 148 000 za wersję 150-konną, aż po 200-konne 4Motion za około 200 000. Testowy egzemplarz to jeszcze 272-konna benzyna Shooting Brake 4Motion w wersji Elegance, oczywiście w tym roku już 280-konna, z dodatkowym wyposażeniem kosztuje około 290 000 złotych. I taki od początku powinien był być Phaeton. Nie udawałby luksusowej limuzyny, tylko byłby technologicznie zaawansowanym, eleganckim samochodem, wyraźnie odróżniającym się od Passata. A co Ty sądzisz o Volkswagenie Arteonie? Daj mi znać w komentarzach pod filmem. Jeśli podobają Ci się moje sarkastyczne, do rzeczy, a może nawet nieco zabawne testy, zasubskrybuj kanał Marek Drives i daj łapkę w górę. Naciśnij też dzwoneczek, aby nie przegapić nowych odcinków. Chcesz więcej i na luzie? Wbijaj na kanał Ania i Marek jadą, link na ekranie. A pełną wersję tego testu obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda Garaż Motowizji. Premiera w niedzielę o 12:00, powtórka w poniedziałek o 20:00.